Dlaczego nikt nie krzyczy, że to jest epidemia? Ja tego chcę. Niech oni włączają myślenie. To nie ja jestem lekarzem. Lekarzem jest kto? Organizm każdego człowieka. Umierają szybko. Wyjął z bólu. Skuteczność 1-3%. Mnie siła wraca. Mój mózg ma lepszą pamięć i kojarzenie niż jak miałem wiek studencki. Pacjent jest wałkiem do wałkowania pieniędzy. Każdy z nas kiedyś umrze. Ja umrę, ty umrzesz, nasze dzieci umrą. Nie ma niezależnych naukowców. Zdrowie zaczyna się od talerza. Czy ktoś słyszał na uczelni o formach L-bakterii? Wszyscy będziemy mieli. Aluminium w nadmiarze. Był to test na inteligencję. Jak żyć, panie Kusz? Jak żyć? Poznaj partnera naszego kanału, Slawito. Suplementy diety dla całej rodziny. Link do naszego partnera znajdziesz w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest dr Hubert Czerniak, dyplomowany naturopata. Łączy medycynę akademicką z medycyną komplementarną, holistyczną. Dzięki temu uzyskuje efekty terapeutyczne w chorobach uznawanych dotąd za nieuleczalne. Tworzy filmy na swoich kanałach YouTube. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest dr Hubert Czerniak. Witaj Grzegorzu, witam Państwa. Bardzo mi miło gościć tu w warszawskim dzisiaj studiu. Myślę, że mogę się podzielić tą informacją, że jesteś naszym widzem od długiego czasu. My na kanale nagrywamy prawie od 5 lat i cieszę się, że możemy dzisiaj sobie porozmawiać. Więc To startowaliście 3 lata po nas. Tak. Dzisiaj właśnie rozmawialiśmy, ile lat już te treści trafiają. TV. Dokładnie, ile lat trafiają do Polaków. No i w październiku będziesz świętował 8. urodziny. Tak, kanału, więc cieszę się, że to cały czas idzie, bo ta świadomość w polskim narodzie cały czas idzie do góry. Świetnie. No i ostatnie lata wydarzenia bardzo podniosły tą świadomość. Tak. No, był to test na inteligencję. Myślę, Kto że go tak. nie zdał, wiemy jaki miał finisz. Dokładnie tak. No, na szczęście tylko 200 000 osób zapłaciło za to tą najwyższą... Poszli do krainy wiecznych łowów. Tak, najwyższą cenę. No ale dobrze, zostawmy, może do tego tematu dzisiaj wrócimy. To może pierwszy temat, który chciałbym rzucić na tapet. Ostatnio nagrywałem z Ryszardem Grzebykiem. Bardzo lubię. Z którym szanuję człowieka. Znamy się. No i rozmawialiśmy o nowotworach, o raku, o tym, jak on niestety dziesiątkuje Polaków. Te liczby są takie, że około 300 Polaków dziennie. To jest epidemia. To jest epidemia. Dlaczego nikt nie krzyczy, że to jest epidemia? 300 Polaków dziennie. No i teraz... Pokaż mi rodzinę, w której nie ma raka. Chyba nie ma. A widzisz tego człowieka? 8 lat temu się z niego wyciągnąłem. Sam. Przy użyciu naturalnych metod, naturalnie. Dożylnych, doustnych, ale nawet nie pozwoliłem się tyknąć w medycynie. Ale to właśnie ta historia. I ja pytam Ryszarda, jak on to widzi, skąd te liczby i jak on by to ocenił. No, napisał książkę Rak to nie wyrok. I Ryszard mówi tak, Grzegorz, radioterapia, chemioterapia, wiesz jaka jest skuteczność? Około 2,5 do 3%. I mówi, lekarze ze szpitali, mówi akurat tam krakowskich, podał przykład, mówi, super ludzie. W sytuacji, kiedy ten rak, ten nowotwór dotyczy ich rodziny, kogoś z ich najbliższej rodziny, to biorą telefon i dzwonią do mnie i mówią, Ryszard, zróbmy coś. A oni pracują w szpitalach, gdzie stosuje się te tradycyjne metody, które mają tak małą skuteczność. No i wracamy do twojego przykładu, gdzie mówisz, 8 lat temu sam się wyleczyłeś, ale nie położyłeś się na... Dlaczego ci lekarze stosują ten sposób do zwykłych ludzi, tak bym to powiedział, czyli do nas, a jeśli o nich chodzi, o ich rodzinę, to dzwonią i mówią, okej, Ryszard, masz rację, zróbmy coś, no bo 2% to za mało. Kto pilnuje lekarzy, żeby nie robili tego tak, jak Bóg przykazał? Izby lekarskie. Oni się boją. Mają kredyty, piszą prace doktorskie, habilitacje. Kto sponsoruje? Wiesz, ile kosztują odczynniki do robienia pracy habilitacyjnej, doktorskiej i tym podobnych? Tylko koncerny. To za tego obrzydliwego Jaruzelskiego było 2 PKB na naukę, a w tej chwili jest ułamek procenta. Więc zostali skundleni przez granty. Nie ma niezależnych naukowców. Ja zrezygnowałem z pisania prac, zrezygnowałem z tytułów, poklasku, pisania w Lancecie i tym podobnych na rzecz ratowania dzieci. Moje główne zadanie, uważam, to jest uratować jak najwięcej dzieci. Już udało się,
tacy jak ty, ja, Rysiek i wielu innych, otworzyliśmy oczy społeczeństwu. I społeczeństwo samo podejmuje decyzje. Ja tego chcę. Niech oni włączają myślenie. To nie ja jestem lekarzem. Lekarzem jest kto? Organizm każdego człowieka. Zobacz, kiedyś nie było lekarzy. Jak człowieka wygoniono z raju, to przecież tam za nimi doktor nie szedł. Więc doktor to jest nasz organizm. W naszym organizmie naszego DNA jest 100 razy mniej niż DNA wirusów, grzybów i bakterii. Nasze trawienie wykonują w 80% bakterie. To, czego my się tak ciężko uczymy na studiach i tak dalej, to jest tylko 20%. To bakterie robią całe trawienie. Gdyby nie bakterie, idziemy do piachu. Więc jeżeli zabijamy bakterie antybiotykami, to jedna kuracja antybiotykiem, to musimy pół roku doprowadzać człowieka do równowagi. Amerykanie mają 300-500 kultur bakteryjnych, a powinno być 1,5–3 tysiące różnych bakterii. Głównie powinny to być bakterie tlenowe. Jeżeli tą trucizną uchatą karmimy ludzi, dzieci, to przecież tam zostają Clostridia, beztlenowce. Więc my mówimy o zdrowiu? Zdrowie zaczyna się od talerza, od tego, co dajemy dzieciom, co jemy. Wyobraź sobie, że witamin rozpuszczalny w tłuszczach, to nie moje badania, dr Watson Price, prawie 100 lat temu wykazał, że 10 razy, czyli 1000% mniej witamin rozpuszczalnych w tłuszczach jest w naszej żywności niż tej pierwotnej, tej, co za Gierka mieliśmy. A 400%, czyli 4-krotnie mniej rozpuszczalnej w wodzie witamin, czyli wszystkie B i C. Jeżeli spojrzymy na te rozpuszczalne w tłuszczach, ADEK, to są antyoksydanty lipofilne. Dobra, myśmy wszyscy wiedzieli, że to mamy z bydła, czyli przeżuwacze. One jedzą trawkę, kiszonki, siano i one, przeżuwając to, siedząc na słońcu, dają nam masę tych witamin, cholesterol, który się nie utlenia. A w tej chwili nam z bydła zrobiono trzodę chlewną. One dostają soję modyfikowaną genetycznie, kukurydzę, te wszystkie procedury. Krowa żyła ze 20 lat, teraz 4 lata utylizacja. No więc czy to dla krów nie jest szkodliwe? No 5-krotnie skrócenie okresu życia krówki. Więc ja się nie dziwię niektórym, że nie chcą nawet pić mleka, bo mają wyrzuty sumienia, że to się tą technologią produkcji rolnej eksterminuje się, męczy się. To jest nieludzkie traktowanie zwierząt. Ja kupuję mleko tylko od rolnika, którego krowa chodzi na łąkę, który robi to ręcznie. Ja wiem, że duże aglomeracje to potrzebują czegoś więcej. To dlaczego Straż Miejska ma za zadanie ścigać babcię, która przyjeżdża z mleczkiem od krówki? Kto stoi za tymi przepisami, które są, można powiedzieć, napędzającymi choroby? Straż Miejska jest współudziałowcem zbrodni. No bo to jest skracanie życia ludzi. Izby lekarskie, współudział w zbrodni. Oni tego nie rozumieją. My im mamy to uzmysłowić. Jak można mieć zdrowie, jeżeli to, co jesz, jest trucizną? Mleko uchate to jest broń biologiczna, broń zegarowa. Przecież jak robili doświadczenia i karmili cielaki mlekiem uchatym, wszystkie zdechły chyba po 6 tygodniach, a w jelitach była cuchnąca maź. To jest nie do strawienia. Mówiłem ci, Clostridia się rozwijają, beztlenowce. Więc jak cielaki tak padły, to co z naszymi dziećmi? No jeszcze jest mleko od mamy, prawda? Później jest dożywiane, ale później dziecko zaczyna dostawać żywność fatalnej jakości. Wszystkie badania, które są robione, naukowe, tam z Ameryki, to co złe idzie stamtąd, zapamiętaj. To co złe, nawyki, sposoby żywienia, te prace naukowe, mówią, że czerwone mięso zwiększa ilość nowotworów. A zastanowiliśmy się, na jakim mięsie oni robili. Tamte steki, co jadły te chore osoby, te, które szybciej miały raka jelita, to były steki pędzone na kukurydzy i soi GMO. A więc jak to i Roundup. Tamten cholesterol się utlenia.
tam jest brak antyoksydantów lipofilnych. Rozumiesz? A najważniejszym elementem w budowie komórki jest błona komórkowa. Nie geny, co nam w szkołach wciskają, na studiach wciskają, w mediach brednie totalną nam wciskają. Nie jądro. Jądro to jest taki jakby patent na tworzenie czegoś. Dopóki masz wszystko ok, dr Alexis Carrel wykazał, że komórka jest nieśmiertelna. Tylko środowisko, w którym żyje, decyduje o tym, ile będzie żyła. Jak wymieniał, taki chirurg, wiesz, on tam z rządem Vichy współpracował, więc od czci wiary się go odżegnuje, ale tak samo jak Schilling, hitlerowski lekarz, ale każdy lekarz wie, co to jest Schilling, rozmaz leukocytów procentowy. Więc swoją robotę zrobił i pokazał, że środowisko jest najważniejsze. Geny, jak czegoś zabraknie, to na podstawie tych genów coś tworzymy. Tylko teraz, z czego stworzysz to, co jest tam zaprogramowane? Z tego, co masz pod ręką. No to tak, robimy czołg ze stali gwoździowej. No i ile on na polu walki wytrzyma? Nawet kulą zwykłą z karabinu go przestrzelisz. To co to za czołg? I z tego samego robi się nowe tkanki z mizernej jakości żywności. Więc błona komórkowa to jest coś, co odpowiada za komunikację naszego ciała, to, co jest wewnątrz komórki, czyli ten praocean, w którym powstało życie, i środowisko zewnętrzne. Dostarcza to, co trzeba. Minerały, witaminy, antyoksydanty, a wyrzuca na zewnątrz to, co jest niepotrzebne. Toksyny, produkty przemiany materii, kwaśne różne substancje. I teraz, jeżeli ta błona komórkowa, która jest zbudowana z białek i tych nasyconych tłuszczów, czy jaka konstrukcja, ożebrowanie, ona jest nafaszerowana fosfolipidami, czyli tymi tłuszczami nienasyconymi. Tam są te witamina E wsadzona. Ona odpowiada za to, że to jest elastyczne, że pływa. Te tratwy cholesterolowe, czyli te miejsca elastyczności, to się usztywnia, jak ty nie masz tych antyoksydantów lipofilnych. Czyli z czegoś, co powinno być elastyczne, gładkie, sprężyste, robi się twarda konstrukcja. Jak białka integralne, które są z jednej strony na drugą prowadzą. To białko to jest kanał dla różnych minerałów, witamin. To jest kanał sygnałowy w produkcji ATP, GTP, różnych tych rzeczy energetycznych. Jeżeli to jest usztywnione, no to wybacz, nie działa. Jeżeli bardzo ważnym elementem w błonie komórkowej jest skwalen, który jest transporterem elektronów, to jeżeli w pewnych procedurach medycznych podaje się żołnierzom Guilford syndrome skwalen jako adiuwant, napędza stan zapalny i ty wytwarzasz przeciwciała na skwalen, to te przeciwciała, tak jak wytworzysz i nie umiesz zahamować produkcji przeciwciał na paciorkowca, a SO ci rośnie, to w pewnym momencie to przeciwciało znajdzie jakiś antygen, do którego się przyklei i zostawka serca. I dlatego ludzie chorzy często chorujący na paciorkowca i mający wysoki poziom przeciwciał antysreptolizynowych w pewnym momencie atakują właśnie zastawkę serca i później jest zwłóknienie, zapalenie, zwapnienie, nieszczelność. I co ci oferują? Przeszczep. A my doradzamy witaminę K2, wyhamowanie procesu zapalnego, wapń wychodzi, zastawka staje się elastyczna i z zastawki, która była nieszczelna na 3+, fala zwrotna, nagle kardiolog po rocznej terapii stwierdza, że wie pani co, nie musimy przeszczepiać zastawki, bo ona jest w wystarczająco dobrym stanie. Twoja wiedza, Hubert, i wiedza ludzi podobnych dużo tobie. Jest. Bracia Rodzeń są fenomenalni. Nie opłaca się korporacjom. Ale zobacz, medycyna konwencjonalna i mówi się medycyna alternatywna, a może to jest odwrotnie. Może to jest odwrotnie, przecież rozmawiamy z naszymi babciami, które tak, żyły w zdrowiu. 100 lat żyły. Żyły 100 lat. Jadły żółtka, jadły boczek. I one przecież, smalec. Jak wyglądała ich apteczka? Jak wyglądała ich ziółka, zioła, ziołolecznictwo, które przecież było nauczane na uczelniach. Ja zdawałem kolokwium z tego. Na studiach. A dzisiaj zostało podobno tylko kilka stron. Witaminy HH, minerały HH. Obywatele i obywatelki. Wielka październikowa konferencja Agent Specjalny i Przyjaciele nadchodzi. To wydarzenie, które zmieni wasze postrzeganie zdrowia, gospodarki i finansów.
Prelegenci z najwyższej półki, sprawdzeni, merytoryczni, rzetelni. Dostarczą Wam masę wiedzy niezbędnej w tych trudnych czasach. Nie zabraknie dyskusji, debat i analiz, a wszystko to w atmosferze przyjaźni i współpracy. Macie okazję nie tylko się rozwijać, ale i poznać nowych, wartościowych ludzi. Bądźcie częścią tego historycznego momentu. Wybór jest w Waszych rękach. Bilet Edu dla prawdziwych pionierów wiedzy. Premium dla tych, którzy cenią sobie kontakt z ekspertami oraz standard, solidny, klasyczny wybór dla każdego obywatela. Kupcie bilety już dziś dla siebie i dla swoich rodzin. Nie czekajcie, obywatele, dołączcie do nas, bo razem jesteśmy silniejsi. A co to są lekarstwa? To jest to, co wyekstrahujesz z zioła, tylko zmienisz rodnik, jest patencik, są pieniążki. No przecież nie na tym to polega. I wtedy jest to 100 razy droższe. Tak. 1000 razy droższe. Słuchaj, to było dawno temu, kiedy taka organizacja lekarska w Stanach Zjednoczonych, AMA, groziło jej bankructwo. Kto ją uratował? Fundacja Carnegie'ego i Rockefellera. Producentów leków aptecznych. No więc o czym mówimy? Od lat 80., jak zrobili nam, wiesz co się, niby ta rewolucja nasza, niby wolność do nas przyszła. Tylko że dostawała na tą wolność, Solidarność dostawała, oficjalnie się mówi, wejdź na stronę Solidarności, widać, $2 miliony rocznie. CIA dawało. Czy CIA działa na rzecz naszą, zdrowia naszych obywateli, czy interesów tamtego państwa, które produkuje leki, chemioterapię i tak dalej? Wracamy do skuteczność 1-3% chemioterapii. Nawet bym nie pozwolił się tyknąć przez tą. Wiesz, co jest charakterystyczne? Ludzie, którzy biorą chemię, umierają dużo szybciej. W jednym ze szpitali brytyjskich w ogóle robiono badania, a w jednym ze szpitali brytyjskich śmiertelność po 3 miesiącach terapii wynosiła 60%. Zwykle w szpitalach 30% wynosi śmiertelność po 3 miesiącach chemioterapii. Ale co jest charakterystyczne? Umierają szybko, wyją z bólu, skuteczność 1-3%. Miałem w rodzinie tych, którzy wierzyli właśnie w ten rodzaj. Nie będę używał słów takie, ale z dołu i z góry krew, wymioty i umierają w bólach. Morfina nie pomagała. Natomiast ci, którzy biorą naturalną medycynę, każdy z nas kiedyś umrze. Ja umrę, ty umrzesz, nasze dzieci umrą. Tylko ci umierają później niż wszyscy koledzy z sali, na której kiedyś byli razem. Ci po chemii to już dawno nie żyją, a ci zawsze parę lat dłużej żyją. Nawet jeżeli umierają, bo było to już bardzo późno. I ich nic nie boli. Oni są do końca świadomymi, pełnowartościowymi dziadkami, którzy bawią się z wnukami. To nie jest ktoś, kto mu podcierasz pupę, dajesz cewnik, żywisz sondą. To nie jest ktoś, kto ma odleżyny. Musisz mu dawać ciągle morfinę, jest nieświadom, bo dzięki temu, że bierze morfinę, nie krzyczy z bólu. Nie wiem dlaczego, na przykład na DMSO bólu nie ma. Natomiast ja się tym w żyłę sobie brałem. Ale to pytanie mam takie, no bo jesteśmy na takim etapie rozwoju medycyny, edukacji, technologii. Technologia medycyny poszła bardzo... Ale możemy powiedzieć, że zobacz, przykład operacji, której ja nie widziałem, no ale wiem, że to jest możliwe. Że są w łonie matki można Tak, w łonie matki, dziecko nienarodzone i robimy operację na sercu tego małego dzieciaczka. Technologia poszła bardzo do przodu. I z jednej strony robimy to jest skuteczne, a z drugiej strony męczymy tych ludzi chemioterapią i mamy 2% i nic się tam nie dzieje. A zobacz, ile chorób nieuleczalnych. Prawie wszystkie. Tak. Nawet te, które moja matka jako lekarz były wyleczalne, weźmy RZS-y i tym podobne, oni to leczyli złotem. Fakt, że te dawki złota były za duże. Powinny być mniejsze. Złoto koloidalne, tak? No, to było, nie pamiętam, jaki to był produkt. To były ampułki, wstrzykiwało się złoto. Ale to były dawki co najmniej 100 razy za duże. Natomiast jeżeli byś podał złoto koloidalne, czy nanozłoto, srebro, to załatwia tą sprawę. Bo tu chodzi o formy L-bakterii. Czy ktoś słyszał na uczelni o formach L-bakterii?
Przecież pani Emmy Klinneberger Nobel, ona pracowała w Instytucie Listera. Ona uciekała z Niemiec, bo wiadomo, w czasie III Rzesza to trzeba ucieczki. Jest nagroda Emmy. W tej Emmy Klinneberger Nobel. Ona, w tej chwili wiemy, że jest co najmniej 40 bakterii, które wytwarzają formy L. Tego nie wykryjesz normalnie, bo jeżeli pobierasz krew, to jest bakteria. Normalnie bakteria, powiedzmy, jest jak ten pokój. Wirus jest gdzieś taki, a formy L są jeszcze mniejsze niż wirusy. Nie mają ściany komórkowej, mają tylko błonę. Jak pobierasz krew z żyły, temperatura krwi się zmniejsza, glukoza ubywa, ta forma ginie bardzo szybko. Jesteś w stanie to zobaczyć przy użyciu żywej kropli krwi na przykład. Jakbyś miał dobry mikroskop. Czyli taki pan, on się Zernike nazywał, dostał Nobla za żywą kroplę krwi, czyli mikroskopia kontrastowo-fazowa. Co tam zobaczysz? Na przykład, jeżeli jest gorąca, robisz film, nic nie widzisz, ale robisz zdjęcie, kamera kontrastowo-fazowa, widać jak powietrze się rusza. Widzisz tafle szkła w wodzie, normalnie nie zobaczysz. Które pasożyty mają kolor jakiś? One wszystkie są przezroczyste. Ale jak bierzesz krew, ty nagle widzisz, ile żyjątek jest w naszej krwi. Kiedyś mówiono, że krew jest sterylna. Ona nie jest sterylna. To jest świetny ekosystem dla różnych żyjątek, które w nas żyją. Mówiłem, my to wirusy, grzyby, bakterie. I trochę naszych. Mówią niektórzy, że naszych komórek jest 2,5 raza mniej niż tych wszystkich wirusów, grzybów, bakterii. Niektórzy mówią, że 100 razy tyle. No i bardziej się skłaniam do tego, że 100 razy tyle jest tych żyjątek różnych. To one odpowiadają. Bakterie, wirusy odpowiadają za to, jak myślimy. Mózg jest świetnym środowiskiem rozwoju. Słuchaj, tam masz od cholery cukru. Mówili nam, że mózg żyje tylko na glukozie, się odżywia. Nie! Dużo lepiej żyje na ketonach. Przecież już prawie 100 lat temu taka pani doktor ze Stanów Zjednoczonych, walcząc z padaczką u dzieci, wprowadzają dietę ketogeniczną, czyli ty wiesz, ile ja mam dzieci? Do mnie przyjeżdża z cukrzycą typu 1, które sobie biegają z cukrem, z glukozą poziomu 40. Ale one nie jedzą, tak jak zalecają nasze kliniki diabetologiczne, 5 razy dziennie węglowodany, tylko one jedzą tłuszcze, trochę białka, a węglowodanów to tyle, co masz z nasion, z orzechów, z migdałów. Można? Można. Mhm. I ta pani Nebeling, doktor Nebeling, właśnie wykazała, że wprowadzając w ketozę, dietą ketogeniczną, nagle zatrzymują się ataki padaczkowe. Bo ona tworzyła, ale przy okazji zauważono, że nowotwory też się cofają. Można? Można. Dlaczego? Bo nowotwór odżywia się przez kanały glukozowe. Te same, które i człowiek. Glut 1, 2, 3, 4 masz. W mózgu też są gluty. Ale nasze tkanki mają kanały MCT. Monokarboksytransporter, czyli krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Krótko. Czego nie mają nowotwory? Więc dlaczego nie podać na przykład leków przeciwrobaczych, które blokują kanały glukozowe? Fenbendazol, mebendazol, prazyquantel, pyrantelum, to blokuje te kanały. Przecież wszyscy my, którzyśmy mieli i żeśmy wyszli z tej właśnie choroby, to każdy z nas brał leki te przeciwrobacze blokujące kanały glukozowe. Więc zagłodzisz dziada. Mhm. Faktem jest, że możemy próbować glukozę obniżać w nieskończoność, ale nie da rady za bardzo, bo jest cykkorich, czyli kwas mlekowy idzie do wątroby, w wątrobie jest przekształcany w glukozę i nawet jakbym nie dawał w diecie, to zawsze jakiś poziom glukozy będzie. Ale jak zablokujesz kanał glukozowy, to nawet jak będzie glukoza 90 czy tam 150, ta komórka nowotworowa go nie dostanie. No więc cogito ergo sum. Myślę, więc jestem Kartezjusz, nie? Mhm. No więc dlaczego nie masz tego? Bo na przykład zleceniodawcą diety dla Europy, dla cukrzyków jest Jim Dan, którego sponsorowała kampania cukrownicza Nowej Zelandii. I on nam mówi, jak mamy leczyć, jak mamy żywić diabetyków. No więc dlatego dzieci dostają 5 razy dziennie węglowodany. No i co ty na to?
przyszli pacjenci korporacji. To, co mówisz, Hubert, na pewno pomogło przez lata wielu wszystkim, którzy to zastosowali. Wielu Polakom, wszystkim Polakom, tak twierdzisz. Wiesz, ile osób do mnie przyjeżdża, bo niby mieli Hashimoto. Ja mówię, przecież pani nie ma Hashimoto. No stosowałam to, co pan mówił. Pani się wyleczyła. Nie ja jestem lekarzem. Lekarzem jest twoje ciało. Daj mu tylko jeść to, co trzeba, sam się wyleczysz. Wiadomo, że wdychamy to aluminium, które jest adiuwantem, napędza procesy zapalne. Dostajemy pewne procedury z aluminium. To, że jesz, to nie szkodzi. Nawet to, że wypijasz kolę czy piwo z puszki aluminiowej i wchłaniasz, no nie jest to dobre, szczególnie, widzisz, jest taka pani profesor MIT, Massachusetts Institute of Technology, ona się nazywała, a wyleciałem jej nazwisko teraz. I ona zaprzęgła sztuczną inteligencję, żeby sprawdzić pewne rzeczy. Okazało się, że jeżeli spożywamy glifosat z żywności, to glifosat robi czopkę niewidkę dla aluminium i my z żywności wchłaniamy aluminium, bo aluminium ma 3+. I co? I nasza bariera jelitowa by go nie wpuściła, ale glifosat go otacza i wchodzi. Niedługo, moim zdaniem, 100% społeczeństwa będzie miało aluminium, bo raz będziesz miał w żywności, 2 w wodzie, a 3 to, co tam pryskają. No więc wszyscy będziemy mieli aluminium w nadmiarze. Ale Bozia dała nam jedną wspaniałą rzecz. Zobacz, jak się rozmnożył skrzyp polny. Mówię o polnym. Żaden bagienny czy inny. To ma być ten skrzyp polny. Bierzesz 5 tych patyczków, tych takich choineczek, wrzucasz do gara, zalewasz 2 litrami wody, gotujesz na wolnym ogniu. Tak jak rosołek, tak że tylko ta woda kręci. Nie bulgocze, tylko kręci się. Po godzinie, 2, to co zostaje, odcedzasz. Masz na 2 dni. 2-3 szklanki dziennie. Co tam jest? Krzem. Czy widziałeś w przyrodzie wolne aluminium? Nie. Wszystko to glinokrzemiany. Bozia dała nam cudowne lekarstwo. Po co ścikać pod wiatr? Zadam drugą część pytania, bo mnie uprzedziłeś. Czyli twoja wiedza pomogła wielu ludziom, bo oni zrozumieli, jak to działa i zaaplikowali to do swojego zdrowia. Jak w takim razie, no bo to nie służy korporacjom, to co ty mówisz. Bracia Rodzeń dostali list od korporacji nie pamiętam, Ozempic. Novartis chyba. Tak, Ozempic. To jest narkotyk, ja powiedziałem. Czy ty też dostajesz jakieś... Nie, bo ja akurat się Ozempiku nie czepiałem, ale ja pokazałem, jak oni u mnie byli, że Ozempic działa, jego działanie. Ja o tym wcześniej ostrzegałem, przy rozwoju autyzmu, bowiem bardzo dużo dzieci, chyba 90% dzieci autystycznych ze spektrum ASD ma deficyt enzymu peptydaza dipeptydylowa 4. Nieważne, pewien enzym. Ten enzym, co on powoduje? Jak pijesz mleko, kazeina, jesz pszenicę, gluten, to przechodzi pewną przemianę. Produktem pośrednim jest kazeomorfina, gluteomorfina. Słyszysz? Morfina. To stymuluje receptory opioidowe. Więc jeżeli brakuje enzymu peptydazy dipeptydylowej 4, nie ma co ciąć tych kazeomorfiny, gluteomorfiny. I to wchodzi do krwiobiegu. I co pobudza? Receptory opioidowe. Więc oni są naćpani. Te dzieci są bardzo często jak naćpane się zachowują. A co się dzieje z człowiekiem, który używa Ozempic? Pod koniec miesiąca oni są pobudzeni. Byli u mnie i mówią, że pod koniec miesiąca oni się czują już tacy jak ćpun na głodzie. Już wiesz, o co chodzi? To jest kolejna próba, moim zdaniem, legalnego, według RECIPE, Izby Lekarskie to klepną, tworzenia populacji narkomanów. Przykre, ale prawdziwe. Ja pokazuję metabolizm. Nic więcej. Mówiłem o tym na wykładzie Harmonii Zdrowia w Gliwicach, o przyczynach powstawania autyzmu. Jedna z przyczyn. A wszystko za większością stoi właśnie aluminium i rtęć. I pewne substancje, które przenikają barierę krew-mózg, które są w procedurach medycznych klepnięte przez Ministerstwo Zdrowia, przez panel ekspertów, a pilnowane przez Cerbera i Izby Lekarskie.
Co o tym powiesz? Panie Kusz? Jak tu pomagać ludziom, jeżeli z jednej strony ty wiesz co, pokazujesz, jestem w sądzie lekarskim, ja im pokazuję, a oni tego nie chcą słuchać. Ja im pokazuję pracę profesora Exleya, który jest autorytetem światowym w dziedzinie aluminium. Rozumiesz, jak było to wielkie wydarzenie, że tam 20 ton siarczanu aluminium się wysypało do wodociągach, do wody i tam była olbrzymia ilość powikłań z Alzheimerem. To jego wezwali, to jest autorytet światowy. A łódzka Izba Lekarska tego nie chce przejmować. Oni są, dentysta mówi, który przewodzi temu, on mówi nie, to jest nieważne. Bo pani profesor, która jest ordynatorem neonatologii, co byś powiedział na to? Jak mówimy o aluminium, tak mówi, aluminium jest toksyczne. No bo jest. Ale jak mówimy o pewnej procedurze medycznej, w której jest to aluminium i jest to podawane dzieciom, to nie, te procedury są dobre. Jak to nazwać? Białe? Nie. Czarne. Białe? Czarne. Jak to nazwać? No Łukasz Rodzeń kiedyś powiedział przecież, że będąc po tamtej stronie, będąc lekarzami jeszcze w systemie całkowicie, jak byli uzależnieni od pieniędzy, recept. Od recept, od tego wszystkiego i wiedzieli, że mają kredyty, dom, dzieci, wszystko, no nie mogą, no nie wypada, nie można o tym mówić, bo po prostu jesteśmy uzależnieni od tego. W momencie, kiedy wyszli z systemu, finansowo byli już spokojni, no to wiemy, co robią. Mówić prawdę. Mogą mówić i dostają listy i faktycznie uświadamiają. I szacun dla braci Rodzeń. Tak. Młodzi mogli być moimi dziećmi, ale jestem dumny, że są tacy ludzie młodsi ode mnie. Zobacz, ja jak późno się obudziłem. Ale słuchaj, pracuję około 35 lat. W tamtym czasie nie było internetu. Gazeta Trybuna Ludu, Słowo Ludu. Wszystko pod nadzorem. Ja nie miałem skąd czerpać wiedzy. A ja nie byłem anglojęzyczny. Ja się teraz, rok temu zacząłem uczyć angielskiego. I powiem ci, że idzie jakoś bardzo sprawnie. Lepiej jak gdy miałem 20-30 lat. Tylko że ja wtedy miałem poziom witaminy D 23, a teraz mam ponad 400 nanogramów na mililitr. Oficjalnie toksyczne. Toksyczne. Mnie siła wraca. Mój mózg ma lepszą pamięć i kojarzenie niż jak miałem wiek studencki. Tylko że robię to, co pisało w tamtych książkach Kostowskiego, gdzie dzieciom dawało się po 10 000 jednostek witaminy D3 na kilogram masy ciała i nic się nie działo złego. Tylko to był podręcznik 76, przed 80, kiedy Wielki Brat przyszedł i zrobił nam z jednej strony rewolucję, a z drugiej położyli łapkę brudną łapkę na naszym programie edukacyjnym. I teraz widzisz, co jest. No pojawiło się słowo program edukacyjny, bo często pojawia się taki zarzut w kierunku lekarzy, którzy robią często dobrą robotę, że oni coś ukrywają. Ale ty wspomniałeś, że oni nie wiedzą, więc oni nawet się tego nie uczą, więc oni nic nie ukrywają. To też mi powiedzieli mi bracia wspólnie, że nie ukrywają, bo oni tego nawet się nie uczą, więc oni tego nie wiedzą i często to jeszcze jest dopuszczalne. Przychodzą i mówią, jak to leczyć, bo ja tego nie wiem, ja tego nie miałem na studiach, nie miałem tego w szpitalu, na praktykach, nie nauczono mnie, więc ja do ciebie przychodzę, bo ty jesteś lekarzem alternatywnym, ty to wiesz. Pomóż mi, bo mam pacjenta, któremu chcę pomóc, a nie nauczono mnie tego, więc oni tego nie ukrywają, oni pewnych rzeczy się nie nauczyli, więc oni tego nie wiedzą. Więc zarzut, że lekarze często coś ukrywają, jest nietrafiony, tylko jest faktycznie takim, że oni się tego nie nauczyli. Słuchaj, każdy z nas szedł na medycynę, chcąc pomagać ludziom. Tak. Przynajmniej tak powinno być założone. Ideały. Tak. Słuchaj, dziecko z gruntu rzeczy jest dobre i ludzie z gruntu rzeczy są dobrzy. To warunki środowiskowe powodują, że zaczynają być wynaturzeni. Patrzą na pieniążki. Były już wypadki w Stanach Zjednoczonych, nawet dostali lekarze duże wyroki. Za co? Bo każdemu diagnozowali nowotwór, żeby podawać chemię. Tam jest w Stanach taki układ. Producent chemioterapii, ja, lekarz, podaję pacjentowi. Kupuję od ciebie chemię za 1 000 000 złotych. Mam 30% marży, czyli 700 000. Podaję tak kosztuje seria chemioterapii pacjentowi. Ale Narodowy Fundusz zwraca mi 1 000 000. Na jednej ciągu chemioterapii u jednego gościa mam 300 000.
Oni latają prywatnymi odrzutowcami. I niektórzy pacjenci zmarli, bo zdiagnozowano im nowotwór, mimo że to nie był nowotwór. Chodziło o podanie procedury medycznej. Pacjent jest wałkiem do wałkowania pieniędzy. A to nie, tu jego zdrowie ma najmniej do istnienia. To my, alternatywni, naturopaci, staramy się pomagać. Coraz więcej lekarzy stara się pomagać pacjentom. Natomiast nie system akademicki. Zastanawiało mnie kiedyś, to tak podsumowując to, co powiedziałeś a propos tego, że ktoś nie ma nowotworu, a mu się go diagnozuje i potem, żeby go wrzucić w ten system. To ja może jedną rzecz skąd oni wiedzą? Często mówią, zostało pani 3 miesiące życia. Ja wiem, skąd znają datę śmierci tego pacjenta? Oni są uczeni, jak rozmawiać z pacjentem, żeby go zastraszyć. Takie są zajęcia na studiach. No ale ilu było pacjentów, którzy nie uwierzyli w ten wyrok i powiedzieli dziękuję bardzo, ja wychodzę i poszli i wrócili za 5 lat wrócili, przywożąc jakiegoś innego członka rodziny, po prostu go przywożąc i lekarz mówi, ale pani to była 5 lat temu, pani już nie powinna żyć, czy pan... Ja słyszałem o takich przypadkach co najmniej kilku. Standard. Więc to jest... To jeszcze jeden. A ja powiem ci jedną rzecz tylko, jeżeli chodzi o nowotwory. Jak podniesiono skuteczność chemioterapii? Nie wiem, czy wiesz. W 1943 roku grupę nowotworów stadium zerowego wprowadzono, zakwalifikowano do stadium, które należy leczyć chemioterapią. Czyli można powiedzieć, ludzie, których leczono na przykład nowotwór przykładając witaminami ADEK, przykładając płynem Lugola, przykładając różnymi substancjami, jak wyciąg z tego, jak się nazywa, taki biały, z jaskra. Ludzie, którzy się naturalnymi metodami wyleczali, zostali zakwalifikowani pod chemioterapię. Czyli można powiedzieć, zdrowych ludzi zaczęto faszerować chemią i się podniosła skuteczność. Byli systemowi statystycy medyczni. Pamiętam tego gościa po Yale, nie pamiętam jego nazwiska, widzę, taki uśmiech ma. Wykazał, że skuteczność chemioterapii to 4%. Oficjalny człowiek z tamtej strony. Jest takie centrum amerykańskie leczenia raka. Nie pamiętam już tej nazwy całej. Ale człowiek stamtąd. To nie to, że ktoś z antysystemu to wyliczył. To on wyliczył. Statystyk medyczny po Yale, czyli Akademia Amerykańska. To jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć, chociaż chwilę. Chcieliśmy zachodu w Polsce. Tak? Tęskniliśmy za tym, co tam na szklanym ekranie, co amerykańskie filmy nam pokazywały. Bo kolorowe. Tak, kolorowe, piękne. Coca-Colę chcieliśmy, McDonaldy chcieliśmy, no i wszystko. Pornografia, wszystko, czyli taki super styl zachodniego życia chcieliśmy. No i mamy. No i teraz mamy dzieciaki, które dzieci są, mówi się, że najszybciej tyjącymi dziećmi w Europie. Ktoś ostatnio mnie zapytał, Grzegorz, czy masz jakieś badania? A ja napisałem, że pójdź na ulicę. Tak, nie, pójdź na basen. Pójdź na basen, bo tam wszystko jest widać, tak, i nie trzeba nic ukrywać, nie trzeba kogoś podglądać. Po prostu idź na basen. Ja to widzę. No to widać. Ja to widzę. Co się wydarzyło? Ja zaczynałem pracę wtedy i pracuję teraz. Widzę. Ja mam możliwość porównania. Następni lekarze będą mieli gorzej, bo nie będą mieli możliwości porównania. Tego, co było wcześniej. Jak był jeden taki pulśniejszy na klasę, to się mówiło o gruby kręci śruby. Gruby na bramkę. Tak, gruby kręci śruby. Wszyscy pamiętają. Tak. Gruby się przewraca, śruba się obraca. Ale to był jeden na 30 dzieciaków w klasie. Ja też Albo na 2 klasy. Albo na 2 klasy. A w tej chwili, jak jest chudy jeden, to jest wyjątek. Bo rodzice dają mu warzywa, mięso, tłuszcze. Zobacz, iluż ludzi, mam kolegę na boisku, wczoraj żeśmy grali, schudł 30 kilo w 3 miesiące. No ważył 120, chłopak mojego wzrostu. On wszedł tylko na tłuszcze, dietę tłuszczową. Mięcho i tłuszcze, no i warzywa. Odpuścił węglowodany. No Jim Ban niezadowolony zapewne z tego, nie za to mu płacą, prawda? Jeżeli chodzi o te dzieci, to zwróć uwagę, że mówi się, że mleko jest złe. Tak, to mleko, co teraz jest złe. Natomiast to mleko, które kiedyś było, te tłuszcze, które są w mleku prawdziwym, one powodują
Znikanie amyloidu. Amyloid. Utrata pamięci. Można wyleczyć, tylko trzeba dać do jedzenia to, co trzeba. Zresztą ten problem to jest problem mitochondriów, bo tam są tworzone te fosfolipidy, po których śmigają elektrony, kardiolipina. I w momencie, kiedy te elektrony pędzą jak ten po słonym jeziorze, bolid 500 na godzinę, bo to zasuwa w tej wewnętrznej błonie mitochondriów, jest 5 kompleksów, tam wyrzucają wodór, tu się stwarza, tak jak pompa elektrownie szczytowo-pompowe, czyli masa wodoru i później w kompleksie 5 to spada, kręci się 2600 razy na minutę i tworzy ATP. No ale jeżeli na tej autostradzie ja ci położę kamień w postaci jonu rtęci albo aluminium, który ma predylekcję do w tłuszczach się rozpuszczają. Błony są tłuszczami. Fosfolipidy. Lipid, nazwa, słyszycie? Czy błona komórkowa jest fosfolipidowa? To jest tłuszcz niezbędny. Cholesterol. No cholesterol jest nam potrzebny. Przecież jeżeli ty chcesz, żeby kobieta, której jajniki nie funkcjonują, która musi mieć jakiś poziom estrogenów, żeby ten organizm funkcjonował, to ten niewydolny jajnik musi dostać dużo więcej substratu w postaci cholesterolu, żeby wytworzyć taką samą ilość tych niezbędnych hormonów estrogenowych, tych damskich. To jeżeli ktoś chce, żeby kobieta po klimakterium miała taki sam poziom cholesterolu jak 20-latka, która biega, która do ciąży się przygotowuje, to ten ktoś chyba ma w sobie coś z rycerza. Prawda? No bo przecież to jest niemożliwe. Sportowiec, który ćwiczy intensywnie, 230 to norma. Który ćwiczy sporty walki, 270 to jest norma. Dawać mu statyny, to trzeba mieć też coś z rycerza w sobie. Jeżeli badania wykazały, naukowe, sprzed paru lat, że poziom cholesterolu poniżej 140 gwarantuje skrócenie przeżycia, to dlaczego do mnie trafiają ludzie po kardiologach, a torwastatyna 80 mg na noc, poziom cholesterolu 120? To czy komuś się coś nie miło? Cholesterol jest nośnikiem energii. Jest to substancja, która jest bakteriowirusobójcza. Te LDL na przykład. Cholesterol jest niezbędny do tworzenia błon komórkowych. Tylko dlaczego nie zwraca się uwagi? Tylko cholesterol ma pani za duży. Jeżeli pani ma cholesterol 350, ale HDL-u ma 100, to przecież musimy pamiętać, że graniczny poziom to jest 1/5. Że HDL-u musi być powyżej 1/5 cholesterolu. Wtedy jest ok. A jak tu masz 1/3, to jest cudownie. Bo te małe, gęste LDL, to różnica w LDL-ach, o których się nic nie mówi. I co jest ważne? Żeby LDL był niski, HDL wysoki i trójglicerydy, żeby były niskie. Wtedy ten LDL jest zbawczym czynnikiem, regenerującym wszystko. Tylko że znowu zapomnieliśmy o podstawach. Podstawy biochemii Harpera, ale tego starego Harpera, nie tego komiksu, co teraz jest, ładne, kolorowe rysunki dla dzieci specjalnej troski. No o czym gadać? No o czym gadać, panie Kusz? Jak żyć, panie Kusz? Jak żyć? Zróbmy tutaj przerwę, zróbmy tu przecinek i zaraz nagramy dla was drugi odcinek, bo dziś niestety mamy ograniczony czas i nie możemy sobie rozmawiać przez 3 godziny aż. Ale myślę, że tyle wystarczy, żeby coś z tego zrobić. Pamiętajcie, bierność jest ogromna, wiedzy jest dzisiaj bardzo dużo, więc róbcie z tego pożytek. Włączamy myślenie. Tak jest. Jest taki drugi kanał, mój Hubert Czerniak, Włączamy myślenie. Tam troszkę więcej mówię niż na tym Hubert Czerniak TV. Dlaczego? Bo tam jest pewne rzeczy powiedziane, których obawiam się, żeby niezależni recenzenci nas nie zbanowali. I tam też zapraszamy po więcej wiedzy. Albo co jest ważne? To, co się dzieje, nie możesz odłączyć od historii. Historia, to, co się działo w historii, w ekonomii, w wojnach, rzutuje na medycynę.
zapraszamy do następnego odcinka. Zapraszamy. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!